Great. So I'm going to start with some slides so that I can explain the background of open source and how Black Duck can help you with the risk of third-party software. Więc zacznę od prezentacji, która pokaże Wam, jak tutaj rozwiązania open source, jak możemy badać oprogramowania z open source pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z licencjami. The first thing to say is that there are many different things that can be done in the development lifecycle to improve software security. Pierwszą rzeczą jest to, że możemy powiedzieć o wielu rzeczach, które wpływają na bezpieczeństwo w procesie wytwarzania oprogramowania. Some of these things are services related, so they're activities that we can help you with via our partners, but some of them are tools related and they are highlighted in purple here. Niektóre tematy są związane które są rozwijane przez serwisy, a niektóre możemy realizować tylko i wyłącznie przez oprogramowanie od naszych partnerów. I te są zaznaczone na fioletowo. So what we're going to be talking about today is software composition analysis from Black Duck, which is identifying open source risk. Dzisiaj porozmawiamy o narzędziu Black Duck, które jest używane do badania oprogramowania pod kątem zgodności z licencjami i też pod kątem bezpieczeństwa. It's useful to understand how the various tools can be used to improve security. Ważne jest, żeby zrozumieć, jak różne narzędzia mogą być wykorzystywane do badania aplikacji, żeby zapewnić bezpieczeństwo. We see here a range of Synopsys tools that help with things like static analysis, interactive and dynamic analysis. Widzimy tutaj zakres narzędzi Synopsysu, które pokrywają takie zagadnienia jak analiza statyczna, analiza dynamiczna i analiza interaktywna. But today we're going to be looking at Black Duck software composition analysis. A dzisiaj będziemy się zajmowali oprogramowaniem Black Duck, które odnosi się do kompozycji waszego oprogramowania, czyli jego składu. And this is focused on identifying the open source that you use in and around your applications. I będziemy się tutaj skupiali na wykryciu i odnoszeniu się do komponentów open source, których używacie w waszym oprogramowaniu. So open source is everywhere. We as consumers use open source platforms and applications all the time. Rozwiązania open source są wszędzie. My jako konsumenci używamy ich wszędzie. But the focus here is about using open source inside software applications, which are then sold on or hosted as websites. My tutaj skupiamy się na rozwiązaniach open source, które są używane w oprogramowaniu, które następnie może być sprzedawane innym klientom. So open source is very widely used in commercial applications. Open source jest bardzo popularnie używany w aplikacjach komercyjnych. And what we see here is an extract from the 2020 Open Source Security and Risk Analysis Report. To, co widzimy tutaj, to jest wyciąg z raportu z 2020 roku na temat wyjątków bezpieczeństwa w komponentach open source. And this is identified across multiple applications that on average 70% of the code is open source. I po skanach wielu aplikacji uzyskano wynik, że około 70% średnio kodu jest kodem pochodzącym z komponentów open source. This means that only 30% is custom code, and also that only 1% of the assessed code bases had no open source in them at all. To oznacza, że tylko 30% całego kodu jest kodem prywatnym i tylko 1% z wszystkich baz kodów nie zawiera open source. So open source is everywhere and used widely, but why is open source a potential cause of problems?
Wiem, że open source jest używany bardzo popularnie i szeroko, ale czemu open source może być problemem? Every piece of open source comes with a license, and what we see here is a standard simple license which allows you to use the open source. Każdy komponent open source przychodzi ze swoją licencją, która ogranicza i nakazuje nam używania tych komponentów w określony sposób. And the good news is that this type of license is easy to comply with and has limited obligations. Dobrą sprawą jest to, że te licencje zazwyczaj są bardzo proste i wymagają mało akcji do ich spełnienia. However, about 5% of open source comes with less permissive licenses. Niestety około 5% komponentów open source jest wydawana z bardziej skomplikowanymi licencjami. Here is one of those licenses called the GNU GPL version 3, and it has about 75 clauses which you need to comply with. Tutaj widzimy licencję GNU GPL w wersji trzeciej na tych dwóch kartkach. I posiada ona aż 74 klauzule, warunki, które muszą być spełnione, żebyśmy mogli legalnie korzystać z tego komponentu. And several of those clauses are intended to stop the use of open source in commercial software. Kilka z tych punktów uniemożliwia wykorzystywanie właśnie tego rozwiązania open source komercyjnie. So what we need to do is to identify that the open source you are using has permissive, straightforward licenses and not these problem licenses. Naszym zadaniem jest tutaj używanie tylko tych komponentów open source, które mają proste licencje, które mogą być spełnione, i nie używanie tych komponentów, które są kłopotliwe i mają skomplikowane licencje. So what happens if you don't follow the obligations of using open source? Co się dzieje, gdy używamy tych komponentów open source niezgodnie z licencjami? Historically, there was a possibility that you would be sued by one of the open source organizations, such as the Free Software Foundation. Historycznie było możliwe, że zostaniemy posądzeni przez jedną z organizacji open source o to, że wykorzystujemy ich oprogramowanie nielegalnie. However, this is actually quite unlikely, as there haven't been many court cases recently about this. Jednak jest to aktualnie mało prawdopodobne, ponieważ ostatnio było bardzo mało takich przypadków. The real problem comes in ownership of your software, in that if you use open source, then there's a question about whether or not you can actually sell it on. Innym problemem są prawa własności do oprogramowania. Jeżeli używamy komponentów open source, mogą pojawić się wątpliwości, czy rzeczywiście to oprogramowanie jest naszą własnością. And one of the common times when this becomes a problem is when you are trying to merge or perform an acquisition or have a valuation for market flotation. Również spełnienie tych licencji jest ważne podczas łączenia się firm, akwizycji innych firm oraz wyceniania na przykład na giełdzie papierów wartościowych naszej firmy albo oprogramowania. So from the open source report in 2020, we see that 67% of the analyzed code had problem licenses, which would cause ownership issues about commercial software. Z raportu z 2020 roku możemy zauważyć, że około 67% kodu posiadało wątpliwości co do licencji, co z kolei może się przekładać na wątpliwości co do własności do oprogramowania. Praw własności do oprogramowania. So if we look again at the license for open source, we see that one of the common requirements is to tell people about using open source. Gdy spojrzymy właśnie na licencję open source, jednym z głównych punktów jest to, że musimy poinformować ludzi, czy to klientów, czy użytkowników, o tym, że używamy komponentów open source.
This means that for software that you either distribute or host on a website, you are legally required to produce a notices file of the list of open source. To implikuje, że jeżeli sprzedajemy nasze oprogramowanie albo wystawiamy gdzieś ogólnie dostępne, musimy dostarczyć tak zwany notices file, który będzie zawierał wszystkie te komponenty open source. And clearly a tool to do this would make this more simple than using spreadsheets or manual processes. Używanie narzędzia bardzo ułatwia ten proces w porównaniu do wypełniania tego dokumentu ręcznie, na przykład w Excelu, albo robienia analizy ręcznie. So one other aspect about open source is related to vulnerabilities. Kolejnym aspektem open source'a są podatności security. If you have to distribute the notices file, then external organizations will know what open source you have inside your applications. Jeżeli właśnie dodajemy ten notices file, który jest konieczny przy naszym programowaniu, od razu klienci wiedzą, z jakich komponentów korzystamy. And they can then look up on public databases the existing vulnerabilities and exploits which are in your applications. I przez to użytkownicy mogą sami sprawdzić, przez to, że wiedzą, jakich komponentów używamy, mogą sprawdzić, jakie są podatności w danych komponentach i ewentualnie, czy są dostępne do nich jakieś exploity. Again, the open source report shows that 75% of the software analyzed contained vulnerabilities, with nearly half having high-risk vulnerabilities. I ze skanów z raportu wynika, że 75% kodu zawiera podatności, z czego około 49% są to podatności wysokiego ryzyka. Because these are publicly available and can be identified against your software, they are much more important and impactful than your own coded vulnerabilities. Jako że informacje na ten temat są dostępne publicznie i nieodpłatnie, są to informacje ważniejsze, ponieważ mamy bezpośredni dostęp do znalezionych podatności, przez to można je wykorzystać. The real risk of these vulnerabilities, however, is not the fact that you will lose data. Prawdziwym ryzykiem tych podatności jednak nie jest to, że stracimy dane. The real problem is that the regulators in various jurisdictions are now using punitive damages in order to punish organizations who do not patch or address these vulnerabilities. Najważniejszą sprawą jest to, że firmy mogą otrzymać karę finansową za niespełnianie wymogów bezpieczeństwa i przy każdym wycieku danych albo innym naruszeniu bezpieczeństwa różne ciała administracyjne mogą nałożyć surowe kary. There are multiple examples of this, with the most famous being the Equifax breach, which was an open source breach, and they were fined a total of $700 million. Jest wiele przykładów. Najbardziej znanym jest przypadek Equifax, gdzie przez wykorzystanie podatnego komponentu open source firma musiała zapłacić nawet $700 milionów. Okay, so how do most organizations manage open source in their software development processes? Więc jak większość firm radzi sobie z open source'em w ich procesie wytwarzania oprogramowania? Most organizations rely on dependencies within their applications to identify the open source which has been included. Większość firm polega na znalezieniu zależności, z którymi są powiązane rozwiązania open source. However, there are many other ways that open source can be added to applications, with dependencies only being the first. Jednakże komponenty open source mogą być dodane do aplikacji w różny sposób, z czego pierwszym jest dodanie właśnie przez zależności. One common additional way is to have applications or packages
open source applications or packages added alongside your application, and this is called side installed packages. Kolejnym popularnym sposobem budowania komponentów open source jest dodawanie paczek, które mogą być zainstalowane albo mogą być powiązane z drzewkiem zależności. It's also possible to copy open source files and use them in your application. And this was the original method of how to use open source. Oryginalnym sposobem używania komponentów open source było kopiowanie całego kodu źródłowego. Jest to też jeden z podstawowych sposobów, jak możemy takie komponenty dodać do naszej aplikacji. You may also have developers who are very good at software development and are involved in open source communities. Możecie też mieć deweloperów, którzy są bardzo dobrzy w tym, co robią i działają też w organizacjach open source. And sometimes they may copy functions that they have written in open source into your commercial software. Czasem mogą kopiować funkcje, które napisali ze swoich rozwiązań open source do aplikacji produkcyjnej. They may not realize that this is actually a license risk. I tutaj mogą sobie nie zdawać sprawy, że to w rzeczywistości jest zagrożenie licencyjne. Additionally, you can also compile or link open source libraries into your applications. Dodatkowo też można kopiować lub linkować całe obiekty open source do waszej aplikacji. And finally, you can distribute your applications in containers, which would add open source below and above your application. I na koniec możecie wystawiać i dostarczać swoje rozwiązanie, swoją aplikację w kontenerach, na przykład w Dockerze, które posiadają nad sobą i pod kolejne warstwy z rozwiązaniami open source. So there are many free tools which provide you with basic open source analysis, but they almost exclusively use only dependencies. Jest wiele darmowych narzędzi, które potrafią wykryć open source, ale w zasadzie wszystkie korzystają tylko z tego wykrywania na podstawie zależności. So how is Black Duck different? Czym się różni Black Duck? The first thing is that it uses the package manager to identify dependencies in up to 35 different ecosystems. Pierwszą rzeczą jest, że wykorzystuje package managera, który odczytuje informacje, żeby zidentyfikować zależności aż w 35 różnych ekosystemach. It then goes on to perform what is called a signature analysis, looking at the files and folders in the project to identify side-installed packages and source hierarchies. Następnie przechodzi do tak zwanej analizy sygnatur, gdzie skanuje całe foldery w poszukiwaniu z dodanych paczek oraz hierarchii kodu. This can find additional open source, adding up to 50% new packages. Sorry, Matthew, can you repeat? Yes, this can find additional open source, adding up to 50% on dependency analysis alone. To rozwiązanie może znaleźć aż do 50% więcej rozwiązań open source w stosunku do samego package managera. Optionally, you can also perform source analysis, looking at the individual files and lines of code to identify if they're copied from open source. Dodatkowo można przeprowadzić analizę źródła, która wykryje, czy całe części kodu, czy fragmenty zostały skopiowane z rozwiązań open source. Another unique capability is binary analysis, which allows you to scan executables and libraries to look for linked open source without the original source files. Kolejnym poziomem skanowania jest skanowanie binarne i jest wykorzystywane do poszukiwania plików binarnych, jak na przykład aplikacje mobilne czy pliki wykonywalne typu exe lub biblioteki.
And finally, full Docker analysis allows Black Duck to identify the base image dependencies and files and layers added on top of your applications. Na koniec mamy analizę dockerową, która wykonuje pełną analizę kontenera oraz zależności w tym kontenerze oraz warstw. In addition, Black Duck performs multi-layer deep analysis to look for embedded licenses, local licenses and copyright text. Dodatkowo Black Duck wykonuje głęboką analizę w poszukiwaniu licencji deklarowanych, zagnieżdżonych, lokalnych i praw autorskich. So how does it work? Więc jak działa Black Duck? So the first thing is that we have a client scanner, which is actually a Java program which performs the scan on your workstation or build environment. Po pierwsze mamy skaner kliencki, który jest aplikacją Javową i wykonuje skaner po stronie klienta. This then sends metadata in the form of signatures and fingerprints to the application, which is where Black Duck is hosted. I wyjściowo właśnie ten skaner przekazuje metainformacje w formie sygnatur, które są przesyłane do aplikacji webowej, gdzie Black Duck jest hostowany. The Black Duck application can be hosted in the cloud by Synopsys, can be installed on premises, or can be put into public clouds. Aplikacja Black Duck może być udostępniona na cloudzie Synopsysa, może być też zainstalowana lokalnie albo na waszym cloudzie. It's the same application everywhere and uses Docker or Kubernetes. W każdym przypadku jest to ta sama aplikacja i używa Dockera albo Kubernetesa. Black Duck then communicates with the knowledge base, which is hosted in 3 global locations. Po tym etapie Black Duck komunikuje się z bazą wiedzy, która jest hostowana w 3 globalnych lokalizacjach. And this is a big data analysis of multiple origins of open source and has more than 4 million open source projects scanned over more than 17 years. I tutaj ta baza wiedzy działająca w formie big data jest skanowana właśnie jest skanowana na podstawie ponad 4 milionów projektów. Przez 17 lat ponad 70 petabajtów danych zostało przeskanowanych. So Black Duck can also be used across the software development lifecycle or DevOps toolchain. Więc Black Duck może być używany w procesie wytwarzania oprogramowania, jak również w całym łańcuchu continuous integration. Developers can access Black Duck information inside the IDE or their browser to ensure they choose the right open source as they build applications. Black Duck posiada integracje z IDE takimi jak Eclipse IntelliJ VS, jak również inne rozwiązania, w celu tego, żeby deweloperzy mogli wybrać odpowiednie rozwiązania, open source sobie przeskanować, nawet zanim zaczną pisać kod projektowy. Black Duck can then be integrated into the build or continuous integration to perform repeated scans of the application as it is built. Black Duck może być też zintegrowany z środowiskami, na którym wykonuje się swoje buildy lub w środowisku Continuous Integration i może wykonywać skany na bieżąco i automatycznie. Alternatively, or in addition, you can use Black Duck to scan binary artifacts as they are stored in binary repositories such as Artifactory. Dodatkowo Black Duck umożliwia skanowanie repozytoriów binarnych, takich jak Artifactory. Included in the base proposal is the ability to export information and notifications, including to things like Azure Boards, Jira and Slack. Możliwe jest eksport danych i notyfikacji do takich rozwiązań jak Azure Boards, Jira, Slack, MS Teams czy e-mail. And we also provide the ability to export data in multiple formats and also monitor production
environments where containers are orchestrated. Umożliwiamy wysyłanie raportów w różnych formatach, jak również nadzorowanie produkcji, jak również umożliwiamy monitorowanie produkcyjnych deploymentów kontenerów na wielu systemach. So let's go and have a look at BlackDuck. Więc teraz przyjrzyjmy się, jak BlackDuck działa. So to perform a scan, you can use the scanner client, which is called Synopsys Detect. Do wykonania skanu możemy użyć klienta, który nazywa się Synopsys Detect. This is available as a desktop application, but also as a command line and plugins in various CI systems. Ta aplikacja jest dostępna jako aplikacja standalone, jest również dostępna jako aplikacja do używania z linii command, jak również jako pluginy do różnych systemów continuous integration. So we can select the type of scan that we want to perform, which in this case is a source project scan. Więc wybieramy typ skanu, przy czym teraz wybieramy skan źródłowy. And then I'm going to go and find a demo system to perform a scan on. I teraz wyszukuję demo system, na którym przeprowadzimy skan. I can optionally put the name of the project here, although it can be picked up by the scanner. Opcjonalnie możemy ustawić nazwę projektu oraz wersję, ale może być też ona automatycznie wykryta przez skaner. And there are multiple other options to configure the scan, but out of the box nothing else is needed. Są też inne opcje, które możemy ustawić podczas skanu, ale w podstawowym rozwiązaniu nie są one potrzebne. You can see here that I've started scan. I didn't need to tell it anything about the language or platform. It will perform a specific analysis based on the project that it finds. Jak widzicie, wystartowałem skan i jak mogliście zauważyć, nie potrzebujemy ustawiania ani języka, ani środowiska. Oprogramowanie automatycznie samo wykrywa i przeprowadza skan. It has automatically identified this is a Maven project and is performing a dependency analysis. Jak widzimy, tutaj znaleźliśmy projekt Mavenowy i właśnie przeprowadzona jest analiza. And it has then proceeded to the signature scan to identify the files and folders to look for other open source. I następnie po tym skanie, następnym krokiem będzie właśnie skan sygnatur, gdzie dodatkowo mogą być wykryte kolejne elementy open source. Scans typically take between about 90 seconds and a few minutes. Skany zazwyczaj trwają od 90 sekund do kilku minut. Okay, so we'll leave that to run in the background. What I'm going to do is to go and have a look at the application where you can see the results of the scans. Teraz przełączymy się na aplikację, gdzie będziecie mogli zobaczyć wyniki. We log into the web service using a single sign-on, so each user has a different login. Logujemy się do aplikacji przez SSO, więc każdy user ma inny login. And they can see only their projects, which they can look at in various dashboards and summary views. I każdy użytkownik ma inne dostępy, więc będzie widział tylko te projekty, do których ma dostęp. So we're going to have a look at a particular project. Więc teraz spojrzymy na konkretny projekt. The first thing to note is that we can support multiple parallel versions and migrate changes between them as well. Jak możemy zauważyć, mamy wsparcie dla różnych wersji tego programowania i This is very good for standard development with different phases or parallel work teams. To jest bardzo dobre przy developmencie. Na przykład gdy mamy równoległy development, mamy różne wersje, więc możemy trzymać wyniki właśnie z tych różnych wersji w jednym miejscu. So drilling into a specific version, we see the presentation of what is called the bill of materials. Klikając na konkretną wersję, widzimy listę komponentów, tak zwany bill of materials. And we have categorized the various open source risks along the top. Na górze mamy 3 takie moduły, gdzie mamy określone 3 różne ryzyka związane z komponentami open source.
Below this is the list of open source components which have been identified in alphabetical order. Poniżej mamy listę zidentyfikowanych komponentów open source i ta lista jest podawana standardowo w alfabetycznym porządku. Each open source item is identified, or rather, we show for each open source component how it was matched with the different match types in this column here. Dla różnych komponentów open source widzimy, że możemy zaobserwować, jak zostały one znalezione przez jakie dopasowanie. I również też po lewej stronie w kolumnie source widzimy, ile było dopasowań. We can see here, if I click on this item, that it will show us exactly where it found the component. Po kliknięciu na ten obiekt od razu możemy zobaczyć, gdzie Black Duck znalazł problemy. We can see this was a dependency inside the tree, which I browsed onto there. Jak widzimy, jest to zależność w drzewku, to od razu automatycznie Black Duck przeszedł do tego komponentu. But at the same time, there also are some jar files which have been copied into the project in different folders. So this is a duplicate scan. Dodatkowo mamy też różne pliki jar, które zostały skopiowane do projektu. I w takim razie widzimy tutaj, że mamy zduplikowany scan, wynik scan. Returning to the component list, we can then start to have a look at some of the risks. Wracając do widoku komponentów, możemy spojrzeć na różne zagrożenia. The first risk I want to talk about is operational risk. This is used to identify the health of open source. Zaczniemy od zagrożeń operacyjnych i one pokazują ogólny stan danych komponentów. And we see here that we are identifying the age of the component, how out of date it is, and how active the community is. Tutaj widzimy, jak stary jest dany komponent, kiedy był ostatnio update'owany oraz jak aktywna jest jego społeczność. So things which are old or out of date or inactive have a high operational risk, which is expected for old software. Stare komponenty lub nieutrzymywane mają wysokie ryzyko, co jest przewidziane dla starych rozwiązań. Consequently, operational risk is more useful for new developments than existing applications. Z tego możemy wnioskować, że te ryzyko operacyjne jest bardziej przydatne dla nowo rozwijanych aplikacji niż już istniejących, które utrzymujemy. The next risk is license risk, and I'm filtering the view to show me just the items with high license risk. Kolejnym ryzykiem jest ryzyko licencyjne i zaczniemy w tym wypadku od elementów z wysokim ryzykiem. So we see exposed here several components which have licenses which are potentially incompatible with distribution as a commercial piece of software. Tutaj widzimy kilka elementów, które potencjalnie mają licencje, które mogą być niezgodne z rozwiązaniami komercyjnymi. If we click on one of these licenses, we can see that this is a special type of license with many obligations. Jak widzimy, ta licencja jest specjalnym rodzajem licencji z różnymi obostrzeniami. And as we scroll down, we can see the license text as well, which describes what obligations we need to follow. I poniżej widzimy też treść licencji i możemy sprawdzić, jakie punkty musimy spełnić. So this license is designed to be incompatible with a commercial piece of software. Więc ta licencja została tak zaprojektowana, że jest niekompatybilna z komercyjnym używaniem oprogramowania. And we can see here that, for example, it stops you from being able to relicense the use of this open source component under any commercial license. Jak widzimy, nie możemy licencjonować tego projektu, więc nie możemy go de facto sprzedawać komercyjnie. So this is why this has been identified, and the way of managing this would be you must replace this component with something comparable, but without the license restriction. Więc to jest powód, dla którego został ten element zaznaczony i znaleziony. Jednym sposobem wyeliminowania tego problemu jest usunięcie tego elementu i zastąpienie go innym kompatybilnym.
So something else that's important is that you can produce the list, the notices report from the application. Kolejną ważną rzeczą jest to, że możemy bezpośrednio z Black Ducka wytworzyć ten plik notices file, który będzie zawierał wszystkie nasze komponenty open source. So this can be created automatically during the build process, so you don't need to be manually involved in its production. Więc może być ten plik tworzony automatycznie podczas buildu i nie musicie tutaj wykonywać żadnych dodatkowych ręcznych akcji. There are several other aspects related to license compliance, including things like copyrights. Jest jeszcze parę innych ważnych spraw związanych z licencjami i ze spełnieniem warunków licencji, jak na przykład prawa autorskie. And we can see that we've performed a deep analysis of all of the copyrights within applications, looking at the source from the origin. Jak możemy zaobserwować, zrobiliśmy głęboką analizę komponentów pod kątem praw autorskich ze źródła, przy porównaniu ze źródłem. It's also possible to perform other types of scans on the local source files to identify license terms added to your commercial software. Jest też możliwe wykonywanie lokalnych skanów pod kątem praw autorskich i licencji w celu sprawdzenia, czy je spełniamy. Black Duck can also support advanced deep license analysis to look inside all of the source files of origin to identify potentially hidden licenses. Black Duck mam też możliwość wykonywania głębokich skanów, które mogą nam pokazać zaszyte licencje w kodzie źródłowym. Okay, so the final license open source risk is related to vulnerabilities. And again, I'm filtering on critical and high vulnerabilities. Zajmiemy się teraz ostatnim ryzykiem, czyli ryzykiem bezpieczeństwa i tutaj wyfiltruję wartości pokrytycznych i wysokich. So here we see the components, the open source components with publicly notified vulnerabilities at specified criticality. I tutaj widzimy komponenty open source'owe, które mają zgłoszone krytyczne i wysokie błędy w dostępnych bazach danych. And we can then inspect the list of vulnerabilities to understand what they are and how to resolve them. Możemy teraz zajrzeć właśnie w szczegóły, jakie są to podatności i jakie mamy informacje na ich temat. Here we see a particular component with 17 known vulnerabilities for this version. Tutaj widzimy konkretny komponent z 17 znalezionymi podatnościami. So the first thing that Black Duck does is it has identified accurately the version of the component you're using. Więc pierwszą rzeczą, jaką Black Duck zrobił, to dokładnie określił wersję komponentu, jakiej używacie. And it then shows you how to upgrade this component to a future version which has fewer or no vulnerabilities. I pokazuje też, na jaką wersję należałoby go zmienić, który ma dużo mniej lub nie ma wcale podatności. So the quickest way to resolve these 17 vulnerabilities is actually to upgrade to version 2.2.17 or version 3.1.3 to reduce the number of vulnerabilities. Więc najprostszym sposobem wyeliminowania tych podatności jest upgrade albo do tej wersji 2.2.17, która ma mniej podatności, albo do najnowszej wersji 3.1.3, która na razie nie ma żadnych znalezionych podatności. Note that version 2.2.17 is close to version 2.1.b1 and therefore that sort of upgrade would not be highly impactful. Możemy zauważyć, że wersja 2.2.17 jest blisko wersji 2.1.b1, więc ten upgrade może nie wnieść dużych różnic. So now if we, let's assume that we cannot upgrade this component and we therefore need to investigate the individual vulnerabilities. Mimo, że nie możemy zupgrade'ować tego komponentu z różnych powodów, przyjrzyjmy się teraz konkretnym podatnościom.
So the first thing to notice is that the vulnerabilities have two different numbering schemes associated with them. Możemy zauważyć, podatności mają dwa różne schematy numeracji. We see that this vulnerability has been reported from two origin sources. There's a CVE, which is a common vulnerability exploit from the National Vulnerability Database. I tutaj widzimy właśnie, że ta podatność ma dwa numery. Jeden numer zaczyna się od CVE. Jest to podatność zgłoszona jest to podatność zgłoszona w ogólnodostępnym systemie. W systemie NVD, National Vulnerability Database, a drugim jest BDSA. So the NVD is a public body in America that operates globally to collate public vulnerabilities for open source. NVD jest publicznym ciałem w Stanach Zjednoczonych, które zbiera informacje na temat podatności w aplikacjach. However, as a free service, it is limited and has some problems. Jako darmowy serwis ma niestety swoje limitacje i So Black Duck manages this or improves the data from external sources by doing our own vulnerability analysis. Black Duck jest dokładniejszy, ponieważ posiada własną bazę podatności, która uzupełnia te dostępne publicznie. And you can see these here with the BDSA the BDSA, sorry. I będzie to zgłoszenie właśnie o numerze, który zaczyna się od BDS-a. So each vulnerability in the table can actually be remediated, managed, so you can change its status and identify what you need to do with it. So you can, for example, say remediation required. Każdy taki problem może być tutaj manualnie, może mieć zmieniony status w tej tabelce remediation, czyli zapobieganie. I na przykład możemy ustawić ten status, że potrzebujemy jakiegoś rozwiązania dla tego problemu, który jest znaleziony. But before we can remediate or understand the impact, we need to inspect the vulnerability. Ale zanim będziemy mogli coś poradzić na to zagrożenie, musimy najpierw sprawdzić w ogóle, czym jest ta dana podatność. So I've selected the CVE record from the National Vulnerability Database. Wybrałem wpis CVE z bazy danych NVD. So this record was produced on the 28th of August 2019. Czyli ten wpis został stworzony 28 września 2019. We see here a description which has been provided by an external researcher who identified the original problem. I widzimy tutaj opis, który został dodany przez osobę, która to wykryła. But the problem is this description is very complicated to understand with multiple factors inside it. Problemem jest to, że opis jest niejasny, który ma dużo różnych zmiennych, które nie są jasne i proste w odczytaniu. The National Vulnerability Database then performs a scoring using basic analysis to identify how important this is or how critical. Następnie baza NVD wykonuje swoją ocenę, jak ważny albo jak poważny jest dany błąd. But there is no other information on how to fix or address the issue or where to find out more information. Lecz nie ma tutaj informacji na temat tego, jak poradzić sobie z tym problemem, jak go naprawić albo jak go zmniejszyć. So let's compare this to the companion BDSA record. Więc porównajmy to teraz z uzupełniającym rekordem BDSA. So notice first of all that the BDSA record was completed, was produced and completed 20 days in advance of the public record. Jak możemy zauważyć, tutaj wycena z bazy BDSA została wykonana 21 dni przed oficjalnym zgłoszeniem na NVD. The next thing to notice is that complicated wording has been reworked by our security specialists. Kolejną sprawą jest to, że możemy zobaczyć, że ten skomplikowany opis
został zredagowany przez naszego eksperta. Jest dużo czytelniejszy. They have then performed a detailed scoring to identify the criticality. Następnie wykonywana jest szczegółowa analiza i wycena, aby poprawnie zidentyfikować dany problem. And comparing against the National Vulnerability Database, we can see that there are extra metrics, including things like temporal factors, that allow you to identify how exploitable this is. I dodatkowo widzimy, że mamy dodatkowe parametry w stosunku do raportu z NVIDIA, na przykład parametr temporal, który nam dużo dokładniej mówi, jak mocno jest dane zagrożenie i jaka jest możliwość jego wykorzystania. The team then go on to identify how to fix the issue and whether or not there's a workaround. Następnie zespół sprawdza, jak można naprawić dany błąd i czy jest jakieś obejście. And they provide additional information in the form of a technical review. I dostarczają też szczegółową informację w formie opisu technicznego. And links to places, other sources of information to allow you to identify, to do further research. Oraz linki do różnych innych źródeł, które pomogą dodatkowo sprawdzić te zagrożenia. So in summary, the information from Black Duck is more comprehensive and analyzed by experts more quickly than the public sources. Podsumowując, właśnie wyniki z Black Ducka są dużo dokładniejsze, dużo obszerniejsze i są wykonane dużo szybciej przez ekspertów niż oficjalne zgłoszenia na NVIDIA. And this means that you can rely on this data better, and you can also categorize it by looking for things like whether an external exploit is available, and therefore this is high risk. Umożliwia to łatwiejszą kategoryzację znalezionych błędów. Na przykład możemy wyszukać, czy jest dostępny jakiś zewnętrzny exploit i dzięki temu możemy też filtrować te zagrożenia sami. It's possible to also examine the vulnerabilities across all the projects, so you can reduce rework. Możliwa jest też analiza i zlokalizowanie problemów z bezpieczeństwem w całym projekcie, więc wtedy możemy ograniczyć powtarzanie tej samej pracy. And as soon as you scan a project into Black Duck, you will be notified of new vulnerabilities in real time without having to rescan. Jeżeli projekt jest już wczytany do Black Ducka, na bieżąco będziecie informowani o nowych znalezionych podatnościach bez konieczności skanowania projektu jeszcze raz. Each user has a notification feed telling them about changes to their projects, vulnerability changes and so on, so they can focus on the projects that they care about. Każdy użytkownik ma swoje własne notyfikacje, gdzie właśnie zawierane są zmiany, ewentualne nowe wykryte problemy z bezpieczeństwem i inne parametry. Finally, we can pull this all together using cross-project policy management. Całościowo możemy to zebrać też tworząc międzyprojektowe polityki. So you can define simple policy rules where you can define simple policy rules. Go ahead, Marek. Możemy tworzyć proste polityki globalne, gdzie możemy właśnie ustawiać to, co nas interesuje. And this allows us to focus on security or license or other factors and notify when they happen in real time as the projects are scanned or new vulnerabilities are notified. Możemy właśnie tutaj zmieniać kategorie, możemy wyszukiwać różne typy problemów, na przykład podatności bezpieczeństwa czy problemy z licencjami i będą one na bieżąco odświeżane, jak tylko pojawią się nowe zgłoszenia, na przykład na temat problemów z bezpieczeństwem. Marek, are we going to the hour or beyond the hour? Could you just clarify how much longer we have? I think we are going to an hour. Okay, so we have about a minute left. So in summary, I just want to
quickly summarize why people choose Black Duck. Teraz chciałbym podsumować na koniec, czemu ludzie wybierają Black Ducka. So the first thing is that BDSA vulnerability feed is superior to other commercial and free sources of information. Pierwszą sprawą jest właśnie te wyniki BDSA mają dużo większą wartość niż inne konkurencyjne lub ogólnie dostępne źródła informacji, jak na przykład NVD. Black Duck has the most comprehensive scanning technologies covering signatures, snippets, binary and other types of scan. Black Duck ma najbardziej złożony, a jednocześnie najbardziej pełny system skanowania, który tutaj uwzględnia skanowanie sygnatur, snippetów, plików binarnych. The application itself is easy to deploy and available in multiple different deployment options. Aplikacja sama jest bardzo prosta do instalacji i też może być instalowana na różnych środowiskach. It can support complex compliance needs across organizations and departments, including legal and security teams. Może też pokrywać bez problemów złożone polityki licencyjne, które muszą być spełnione w procesach albo w organizacjach. And finally, Synopsys SIG is an industry leader, and with our partners, we are able to support organizations globally. I podsumowując, Synopsys jest tutaj liderem na rynku i wraz z naszymi partnerami możemy rozwiązać każdy problem, z jakim przychodzą do nas klienci. Fantastic. So that's everything that I wanted to cover. Okej, to było na tyle na ten temat i poruszyłem, co chcieliśmy tutaj opisać. Okej, więc możemy chyba teraz przejść do tej części z pytaniami. Okej, to tak, zaraz tylko sobie może to przesunę i zaraz zobaczymy. Okay, so Matthew, a question to you. Are there any famous companies that are using Black Duck at the moment? Yes, so Black Duck has more than 2,000 organizations using it in our cloud instances and on premises. So the answer is yes, many. I'm afraid I would have to check because not all of the companies want other people to know that they're using security software. Czyli tak, jest dużo firm, ponad 2000 firm używa Black Ducka, tylko tutaj Matthew akurat mówi, że musiałby sprawdzić, jakie są to firmy, bo nie wszystkie chciały publicznie po prostu mówić o tym, że używają danego rozwiązania. Okej. Kolejne pytanie. Czy można prosić przykład pozwu organizacji ze względu na organizację? Ja myślę, że to akurat było, ten przykład akurat był tam podany na samym początku prezentacji z Equifaxem, chociaż tu chyba chodzi o organizację inną. Zapytam nas Matthew. So we have a question about an organization that puts the fines on the firms if they are not compliant with the licenses or with the security needs that they should go with. So yeah. So the question is, who are the organization, or what are the organizations? An example of one organization that gives the fines to the companies that are not compliant. Oh, okay. So in the EU, that's the local data protection offices under GDPR. So there's a lot of those. There's the ICO, the Information Commissioner's Office in the UK. Each jurisdiction has its own local, but they're implementing global standards. Of course, there are, I think it's the FCA in America that applies rules there, and there are other standards in other territories as well. So the answer is virtually every territory has its own standards and its own bodies. There are some global, some standards which are by jurisdiction like GDPR and the US standards. Więc tutaj tak, mamy właśnie wiele organizacji tym zajmujących się i one są zależne od kraju, bo to jest zależne od przepisów, jakie mamy, bo na przykład u nas to byłaby nasza administracja, mogłaby tutaj ludzi ukarać na przykład za niespełnienie wymagań związanych z RODO. W Unii Europejskiej jest na przykład GDPR,
I każda lokalizacja na świecie w zasadzie ma swoje własne organizacje, które tym się zajmują. A więc to jest raczej z poziomu administracyjnego, a nie jakichś konkretnych organizacji. Okay. Okay, does Black Duck speed up searching for the security vulnerabilities? And is it noticeable speed up in searching for the vulnerabilities? Well, we have to be careful. It's looking for open source and then associates vulnerabilities from the open source. What it is not doing is checking for those vulnerabilities in your code. There are other tools that do that, like static analysis or dynamic and IaaS tools. So the answer is yes, it's very fast and effective for open source vulnerability analysis, but this is not covering all vulnerabilities. Tutaj właśnie jest uwaga taka, skany są szybkie, tak jak żeśmy właśnie rozmawiali, one trwają do kilku minut, ale pokrywają tylko i wyłącznie komponenty out of the box, komponenty open source, pokrywają tylko i wyłącznie komponenty open source, ponieważ no Black Duck sam skupia się właśnie na skanowaniu w waszej aplikacji tych komponentów open source, więc w zasadzie jest ograniczony do tego, więc nie wykryje wszystkich luk bezpieczeństwa. Okay, so we have another question. What languages of programming does Black Duck support? So Black Duck supports all languages which use any file format, but we have special support for 150 languages, and then we also support 35 package managers. So the answer is anything can be scanned by Black Duck because Signature Scanner is an agnostic file scanner, but we do have more detailed support for 140 languages and then 35 package managers. Okej, czyli tak, w zasadzie każde oprogramowanie może być skanowane przy pomocy Black Ducka, niezależnie od języka, a głębsze wsparcie jest dla 140 języków i 35 menadżerów pakietów. Okay, so we have another question. So is Black Duck present? Can you buy Black Duck as a license per user, or does it look differently? I think. Okay, so I will just put it like that. Okay, so the answer is we have multiple licensing models, including what we call co-contributor, which is essentially developer, or by volume of code scanned. Mamy różne modele, czyli na przykład to jest model deweloperski, albo też w zależności od obszerności kodu. I tu jest raczej sprawa taka do dogadania bardziej na spotkaniach 1 na 1, jakbyśmy już mieli trochę więcej detali na ten temat. Okay. We have another question to the example that you showed, Matthew. Why the license for Django was not identified in that example that you showed? The license for Django, that's a good question. I'll have to go and look to see what that could refer to. Perhaps you could jump to another question while I just work out what the question could be referring to. Yeah. Let's go to the next question. Okej, ja w zasadzie mogę częściowo na to odpowiedzieć, ale jeszcze przekażę pytanie tutaj do Matthew. Tak jak zaobserwowaliśmy, na przykład jak są nowe wersje, no to są one od razu sugerowane dla tych komponentów, które były niebezpieczne, czyli po prostu upgrade na nowszą wersję. Ale tu jeszcze dopytam Matthew, czy też jakieś inne rzeczy są proponowane, jakieś zamienniki. Okay, Matthew, so we have another question. Okay. So we have a component that has vulnerabilities identified. Does Black Duck only show the other version that we can upgrade to, or will it also show other components that will do the same job and that we can swap the component with the problem?
Yes, we actually have a source of information called Open Hub, which allows you to inspect open source and look at companion projects or similar projects which you could switch to. So the answer is yes, in addition to a wide range of other information. Okay. Czyli tutaj uzupełniliśmy właśnie tę odpowiedź o to, że właśnie posiadamy coś takiego jak open source, jak Black Duck Hub, w którym właśnie są zawierane informacje na temat innych komponentów, które mogą spełniać tą samą funkcjonalność, więc mogą być one tutaj podmienione. Więc odpowiedź tak. And just to answer the question about Django, that was declared with a BSD3 clause license, which was shown in the interface. So I'm not sure what the question is related to. Okay. To jeszcze wracając do Django, no to mieliśmy właśnie tam, był tam zgłoszony problem z licencją, więc może to jakieś tutaj niedopisanie, niedopowiedzenie. Okay, and last question. Okay, so we have a more local question. I don't know if Matthew, you will be able to answer us. Is the analysis about the copyright, is it adjusted to is it adjusted to the law that we have in Poland, for example, or other countries? No is the answer. So we're showing generalized risk, but what you can do is you can customize to your own corporate or national standards. So the answer is we have essentially what you might consider global best practices, and if you have different opinions, then you can change that. You can change the licenses and the components and set it up to your own local configuration. Bezpośrednio nie jest bezpośrednio nie jest to dopasowane, ponieważ produkt jest stworzony tak, żeby był jak najbardziej uniwersalny, ale tak jak właśnie Matthew tam pokazywał w tej prezentacji, jest możliwość ręcznego konfigurowania dodatkowych polityk, żeby dopasować się właśnie na przykład do prawodawstwa polskiego i wtedy byśmy mieli pokrycie. Okay, and I think that was the last question for us. So again, I will ask about any last questions. Okay. Czy są może jeszcze jakieś dodatkowe pytania? To ktoś jeszcze się waha lub nie zadał? We'll wait maybe 10 seconds. Poczekamy z jakieś 10-15 sekund i zobaczymy. Okay, we have a question. Is there a trial version also present for tests? Absolutely, we can help you with a trial. We typically like to be involved with that, to help you. So the answer is, please speak to your partner, our partner, and we can arrange that for you. And typically that would be in a hosted system as well, so you don't even need to install anything. Oczywiście jest taka możliwość. Tutaj będziecie musieli się w razie co do nas zgłosić, i wtedy ustalimy właśnie zasady, na jakich to zrobimy. Ogólnie aplikacja jest hostowana, więc nie będzie problemów z dostępami, nic nie trzeba będzie instalować, więc na jakiś krótki trial jest taka możliwość, jak najbardziej. Okay, so I think that will be all for now. So thank you, Matthew, for the presentation. Dziękuję też tutaj wszystkim za uwagę.